Aloszka! To już u nas niemal tradycja, że po bardzo długim milczeniu wracamy z zaświatów. Dziękujemy za to, że pytacie się, co u nas i kiedy żeglujemy. I Paweł nawet zauważył, że zmieniła się nazwa kanału. I słusznie, brawo za spostrzegawczość. W 2025 roku wydarzyło się dużo rzeczy, które uruchomiły lawinę zmian. No właśnie, kiedy to nagrywamy, właśnie dopłynęliśmy do Malezji i tu kończymy nasz 8-letni rejs dookoła świata. Ale to wcale nie jest koniec naszego żeglowania przez świat, więc oglądaj dalej, a wszystko się wyjaśni. Home is with you wherever that may be. No dobra, nie będziemy Cię trzymać w niepewności, więc od razu z grubej rury. W czerwcu 2025 roku Kupiliśmy nowy jacht! Tak, ale może to brzmi jak jakaś taka mega spontaniczna decyzja, broń Boże, w ogóle nie była to spontaniczna decyzja. Od wielu lat marzyliśmy i szukaliśmy jachtu, który będzie bezpieczny i wygodny do pływania w Arktyce. Od wielu lat marzy nam się pływanie na zimnych wodach, połączenie na przykład nart z żeglowaniem i spędzenie zimy na Alasce. Ola nie była w Patagonii, moim marzeniem jest Antarktyda i Georgia Południowa. Dlatego od lat szukaliśmy jachtu, który pozwoli nam fajnie pływać w tamtych regionach. Uwierzcie mi, nie jest łatwo kupić jacht, co do którego się ma dość wysokie wymagania, ma być spory, a do tego ma się ograniczony budżet. Dlatego lata trwały poszukiwania. Ale niech Was nie zwiedzie to, że gadamy o tym zimnym. To, że jacht będzie w porządku do pływania w zimnym, to wcale nie znaczy, że my chcemy zrezygnować z tropików. Nic z tych rzeczy. Po prostu chcemy na przemian żeglować trochę w tropikach, trochę w zimnym, więc to, że jacht nadaje się do zimnego, w ogóle nie wyklucza tego, że również nadaje się do ciepłego. kupiliśmy nowy jacht, ale cały czas jesteśmy w rejsie dookoła świata na naszej Krystal. Więc plan był taki, że Vision zostaje w stoczni w Nowej Zelandii, bo tam ją kupiliśmy, a my wracamy przez rok do Europy, także w czerwcu 26 mielibyśmy być z powrotem w Lizbonie. Tam byśmy zamknęli kółko i sprzedali Krysię. Ale w trakcie płynięcia przez Ocean Indyjski w stronę Europy zaczęło do nas dochodzić, że wysiłek, czas, pieniądze, jakie wsadzimy w ten powrót do Europy, nie są tego warte. Po prostu za Vision płacimy 800 euro za miesiąc. Płynięcie przez Morze Czerwone i kanał Suezki też jest dosyć drogie, no i dosyć stresujące. No i tak poczuliśmy, że nie mamy już po prostu do tego serca i że możemy to zrobić inaczej, lepiej, lżej. I zmieniliśmy trasę i właśnie jesteśmy w Malezji. No dobra, ale może zastanawiacie się, dlaczego spośród tylu krajów w regionie wybraliśmy akurat Malezję. A mianowicie dlatego, że Malezja w Azji Południowo-Wschodniej to jest taki żeglarski hub. Jest to centrum, jeśli chodzi o remonty. Najwięcej jest tutaj firm, które robią jachty, a dodatkowo, przynajmniej wyspa Langkawi, gdzie się znajdujemy, jest ogromną strefą wolnocłową, więc po prostu jacht z obcą banderą, nie malezyjską, przypływa tutaj sobie i bez żadnych dodatkowych podatków może zostać sprzedany. W żadnym innym kraju w okolicy tak nie jest i po prostu trzeba by zapłacić cło. No właśnie i jak to wszystko podsumujemy, mamy nowy jacht, sprzedawanie Krysi, które jest dosyć emocjonujące. No. Zmiana trasy. Tak naprawdę też zdaliśmy sobie sprawę, że to już nie jest projekt rejs dookoła świata, tylko po prostu to jest nasze życie. Michał mieszka na Krysi 18 lat, ja 8 i żadne z nas nie wyobraża sobie, żeby gdziekolwiek rzucić kotwicę na stałe w tym momencie. No i tym bardziej, że kupiliśmy nowy jacht. Dlatego też zmieniliśmy nazwę kanału. Teraz będziemy się nazywać, już nazywamy się Pod żaglami przez świat. To jest polska nazwa, natomiast po angielsku nie jesteśmy już Sailing Crystal, tylko jesteśmy we.sail.theworld. I tą nazwę znajdziecie i na Facebooku, i tutaj kanał na YouTubie, i na Instagramie, i nasz blog też. Wszędzie zresztą Was zapraszamy.
To co będzie się działo w 2026? Zaczynamy z grubej rury. Dokładnie. Zaczynamy od sprzedaży Krysi. Najpierw musimy się spakować i wysłać rzeczy do Nowej Zelandii i sprzedajemy Krysię. A i tu musicie wiedzieć, że Krysia cały czas jest na sprzedaż. Tutaj link do sprzedaży. Jest to niespotykany jacht, jeśli chodzi o żeglugę off-grid, czyli bez marin, bez prądu, bez wody. Jesteśmy w stanie sobie wygenerować wszystko i mało jachtów spotkaliśmy na trasie, które by miały lepsze możliwości niż Krysia. I taką duszę. A duszę to już w ogóle. I potem, czyli jakiś luty, marzec, jedziemy do Polski na kilka miesięcy. I ogólnie 2026 rok dla nas to jest zapauzowanie w żeglowaniu. Ostatnio rozmawialiśmy, że dla Ciebie to będzie pierwszy raz Od ponad 20 lat, że będę miał taki rok, w którym nigdzie nie będę żeglował. No chyba, że się zapiszę na jakiś rejs w Chorwacji, ale wątpię. No ale właśnie to nasze zapauzowanie w przemieszczaniu się oznacza, że w końcu zabierzemy Was w to żeglowanie pod żaglami przez świat. Żeglowanie pod żaglami przez świat. Masło maślane. No ale chodzi o to, że my przez to, że cały czas się przemieszczamy, to po prostu nie dawaliśmy rady montować. A mamy mnóstwo materiałów i naprawdę chcemy się tym z Wami podzielić. Więc plan jest taki, że od tego roku, w sensie od stycznia 2026, co 2 tygodnie będzie się pojawiać nowy odcinek. Będzie to druga i ostatnia niedziela miesiąca wieczorem. I styczeń, luty to będzie jeszcze takie żegnanie się z Krysią, w sensie wrzucimy Wam podsumowanie, takie krótkie podsumowanie 2025, żeby powiedzieć, gdzie byliśmy. Nagrywaliśmy troszeczkę teraz płynąc w tym ostatnim rejsie z Malediwów do Malezji i to też było takie, bo były i święta, i święta... Emocjonalne. No, emocjonalne. Myślimy o tym, żeby pod koniec lutego zrobić Q&A podsumowującego ogólnie ten rejs, tą 8-letnią wyprawę, więc jeśli masz jakieś pytania, to dawaj, już pisz w komentarzu, będziemy sobie je zbierać, żeby wiedzieć czym opowiadać, żeby to było dla Was, dla Ciebie najbardziej interesujące. No i od marca wjadą takie opowieści po prostu z tych 8 lat. Dokończymy serię zaleutów. Generalnie będę to przeplatać tropiki, zimno. Od maja zaczyna się wielki remont Vision. Będzie to ogromna przygoda i zarazem wyzwanie, bo przesiadamy się z jachtu laminatowego na stalowy. Inne systemy, no trzeba się będzie nauczyć tego jachtu od nowa. Dajemy sobie jakieś 6-8 miesięcy na ten remont, tak żeby zrobić go w miarę bez stresu. Fajnie to się zawsze mówi przed remontem bez stresu. Już wiem, co będzie na koniec remontu, ale teraz to wygląda, że 6-8 miesięcy będzie zupełnie na luzie. No i jak zaczniemy remont, to myślę, że tak w drugiej połowie roku zaczną się pojawiać filmy techniczne pokazujące, co my tam robimy. Więc będziemy raz w miesiącu będzie filmik techniczny z remontu, a raz w miesiącu będzie filmik z naszych zaległych materiałów podróżniczo-żeglarskich. Remont będziemy robić w Nowej Zelandii, więc to też jest fajne, że ten motyw Nowej Zelandii będzie się tam przeplatał, bo mamy nadzieję zrobić to teraz troszkę mądrzej niż remont sprzed 2 lat Krysi w Meksyku, gdzie po prostu pracowaliśmy ciągiem, a tutaj jednak chcemy też odpoczywać i korzystać z Nowej Zelandii. No i w ogóle to też było mega zaletą Vision, że ten jacht jest w Nowej Zelandii. Naprawdę z punktu widzenia remontowego robiliśmy już remonty w wielu miejscach. Jest to po prostu miejsce perfekcyjne na remont. Dostępne są wszelkie usługi, wszelkie materiały, wszystko po prostu jest tam dostępne i wykwalifikowana siła robocza, której koszty nie są aż takie wysokie jak na przykład w Stanach, gdzie jest to kosmos. Dziękujemy, że dotrwałaś aż do tego momentu. Dzisiaj gadające głowy, dużo gadania, ale to naprawdę bardzo ważne dla nas rzeczy. Zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. Jeśli masz ochotę być w stałym kontakcie, wysyłamy newsletter raz na 2 tygodnie. I po prostu dzielimy się tam z różnymi naszymi przemyśleniami i linkami do różnych jakichś rzeczy, które robimy w sieci. No i
nieustannie zapraszamy do dołączenia do grona naszych wspaniałych patronów. Wprowadziliśmy taką nową rzecz, że patroni wspierający nas powyżej 50 zł miesięcznie, łącznie z 50 złotami, dostają zaproszenie do grupy WhatsAppowej, gdzie generalnie tam jesteśmy w bieżącym kontakcie. Na bieżąco wrzucamy, Mamy tam co tam takie- się u nas dzieje. Kokpitowe pogaduchy, więc zapraszamy serdecznie. Oczywiście, jeśli jesteś nowy w tym kanale, to subskrybuj, polub, komentuj i w ogóle No i- fajnie, że dalej jesteście z nami. No i jeśli macie jakieś techniczne tematy, jeśli chodzi o organizowanie rejsu, remontowe rzeczy, to ja serdecznie zapraszam Was na konsultację. Tutaj link do naszej strony. Chętnie pomogę. Do zobaczenia wkrótce! Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world